Cześć, witam wszystkich po krótkiej przerwie. Ja mam na imię Tomek i witam Was wszystkich na kanale Topka PC. W poprzednim odcinku mojej sagi opowiadającej o budowie komputera chłodzonego cieczą pokazałem Wam trochę sprzętu, który ułatwia mi modyfikację rurek, tzw. hard tube. W moim wypadku rurek PETG. Zrobiliśmy nawet jedno połączenie pomiędzy DistroPlate a blokiem wodnym procesora. Dzisiaj polecimy z tematem dalej, bo jak widzicie na filmie, mamy jeszcze wiele połączeń do wykonania. Niektóre z nich będą długie, inne trudne, a te najtrudniejsze będą bardzo krótkie. Pomogą nam w tym wcześniej nabyte już umiejętności, ale także specjalne złączki w przypadku tych połączeń od firmy EK. Kolejnym połączeniem, które będę chciał z Wami wykonać, będzie połączenie bloku wodnego procesora do rezerwuaru. Będzie to połączenie wychodzące z DistroPlate i wchodzące do bloku wodnego procesora, oznaczone jako IN, czyli wejście. W poprzednim odcinku wykonaliśmy połączenie OUT bloku wodnego procesora, czyli cieczy wychodzącej i wchodzącej do DistroPlate. Powstała pewna trudność, a mianowicie nie mogę obrócić bloku wodnego procesora o kąt 90 stopni, co znacznie ułatwiłoby mi podłączenie twardych rurek, gdzie otwory bloku wodnego względem siebie byłyby jedno pod drugim. Blok wodny, dokładnie inset, czyli cały środek bloku wodnego, mogę jedynie obracać o kąt 180 stopni, co w tej sytuacji mnie w ogóle nie urządza. Dlatego mamy teraz nieco utrudnione zadanie, ponieważ porty bloku wodnego procesora są obok siebie, a nie jedno pod drugim. I teraz musimy opracować sposób, aby połączyć kolejną rurkę do DistroPlate tak, aby minąć już wcześniej wykonane połączenie. Możemy to zrobić prowadząc kolejne połączenie nad istniejącą rurką, albo możemy spróbować zastosować specjalne złączki, które spowodują, że będziemy mogli przesunąć otwór bloku wodnego procesora o parędziesiąt milimetrów, tak aby ominąć już podłączoną rurkę. Spróbujemy zrealizować ten drugi sposób. Mam trochę złączek i spróbujemy ich użyć z głową i zobaczymy, czy te połączenia będą estetyczne i funkcjonalne. W tym momencie na filmie pokazuję Wam, jak za pomocą złączek, które posiadam, próbuję uzyskać to przesunięcie, o którym wcześniej mówiłem, które pozwoli mi poprowadzić prostą rurkę pomiędzy portem bloku wodnego i DistroPlate. Teraz widzicie, jak za pomocą już wykonanej rurki mierzę na razie na oko, czy porty wejścia i wyjścia są względem siebie w jednej linii. Na filmie zobaczycie, że będę miał tutaj kilka podejść, ponieważ na początku nie chciałem za bardzo umieszczać na bloku wodnym dużej i skomplikowanej złączki, która swą budową będzie zasłaniała blok wodny procesora. A przecież blok wodny posiada ładne podświetlenie ARGB. Później jednak, po zastanowieniu, postanowiłem na to nie zwracać za bardzo uwagi, a raczej kierować się celem, czyli połączeniem portów po linii prostej. Teraz na filmie widzicie już umieszczone przeze mnie zarówno na bloku wodnym, jak i DistroPlate złączki, tzw. offsetowe, które przemieszczają w lot właściwe urządzenia o parę lub paręnaście milimetrów. Jeśli chcielibyście oglądać mój wcześniejszy film o złączkach, które posiadam, to podlinkuję Wam pod tym filmem odwołanie do mojego filmu o złączkach od EK. Mimo to, że przesunąłem oba porty względem siebie, jak widzicie na filmie, to jednak to przesunięcie nie było na tyle duże, aby poprowadzić rurkę równolegle do istniejącego już połączenia. Teraz widzicie, jak na bloku wodnym procesora przekręciłem złączkę kątową 45 stopni. Za pomocą tej złączki będę próbował wykonać równoległe połączenie. Niestety po chwili kombinacji, a także jednak z powodu oszczędzania złączek pod kątem innych połączeń, które będę musiał wykonać później, a które będą znacznie trudniejsze, zrezygnowałem z tej złączki i postanowiłem wykorzystać inną złączkę. Rozpoczynamy kolejne podejście. Teraz wkręciłem do slotu złączkę, tzw. extender męsko-męski, który umożliwia mi przykręcenie złączki żeńskiej. Zatem wkręcam w niego złączkę, za pomocą której można skręcić o kąt 90 stopni, a do tej złączki dokręcę kolejną ruchomą złączkę obrotową zmieniającą kierunek o 90 stopni.
Straszne kombinacje tylko po to, aby wykonać w miarę proste połączenie równoległe. Dodam jeszcze, że już nie mogę ruszać DistroPlate, choć akurat poruszenie DistroPlate nie rozwiązałoby mojego problemu. Tak, mamy połączone złączki, ale efekt słaby, chyba pozostanie mi gięcie rurek. Przy tej konfiguracji już niewiele mi brakowało do szczęścia, ale jednak to jeszcze nie to. Spróbujemy jeszcze mojej ostatniej szansy, choć nie ukrywam, że nie chciałem za bardzo używać właśnie tej złączki z obawy, że może być mi bardzo potrzebna później. Tą złączką jest bardzo ciekawa złączka obrotowa, dzięki której możemy zmienić nie tylko odległość otworu od oryginalnego złącza, ale dzięki temu, że przegub złączki kręci się o 360 stopni, możemy o dowolny kąt zmienić kierunek prowadzenia rurki. Dodatkowo offset tej złączki to aż 28 mm. Ta złączka ma może jedną wadę, a mianowicie jest dość masywna, a jej wkręcenie w blok wodny powoduje, że dość mocno go zasłania, ale z drugiej strony wizualnie wzmacnia. Tak jakby może sobie ktoś wyobrazić, wychodziła z niego jakaś może nietrywialna ciecz, może nawet żrąca. No nic, zobaczymy, czy ta złączka mnie uratuje, a później zadecyduję, czy ją w tym miejscu wykorzystam. Jak widzicie, mamy w obu otworach distro i bloku wodnym procesora złączki offsetowe. Po krótkim pomiarze, jak to mówią na oko, wydaje się, że jest prawie dobrze, ale brakuje jeszcze paru milimetrów. Dlatego po krótkim pomiarze postanowiłem zmienić złączkę offsetową DistroPlate na złączkę o większym offsecie, która być może w końcu zlituje się z otworem ze złączką w bloku wodnym procesora. Ta złączka jest też dość duża. Po wkręceniu jej wylot złączki znajdował się prawie obok już wykonanego połączenia do bloku wodnego procesora. Teraz jeszcze szybki pomiar i wydaje się, że w końcu się udało. Czyli teraz już mamy możliwość połączenia dwóch punktów w linii prostej. Rozpoczynamy pomiary i zaraz wyprodukujemy odpowiedniej długości rurkę PETG, która połączy oba punkty. Teraz wkręcę już połowę złączki rurki PETG, tak aby mógł w porcie umieścić rurkę i za chwilę zobaczycie standardową procedurę, czyli pomiar, nagrzewanie, gięcie, cięcie, frezowanie rurki. To już w moich wcześniejszych filmach Wam pokazywałem, dlatego teraz szybko Wam opowiem o testach ciśnienia. Ogólnie podczas składania Custom LC dla żony moim centralnym punktem układu był rezerwuar. Tutaj sprawa była dość prosta, ponieważ kiedy wykonałem jedno połączenie np. z rezerwuaru do bloku wodnego karty graficznej, za pomocą urządzenia do pomiaru szczelności zasklepiałem jeden otwór bloku wodnego karty graficznej, a z urządzeniem pomiarowym podłączałem się do rezerwuaru. I wtedy mogłem sprawdzić szczelność tego jednego wykonanego połączenia. Przy DistroPlate jest trudniej, ponieważ DistroPlate, jak widzicie, ma wiele otworów i aby mieć możliwość sprawdzenia jednego tylko akurat wykonanego połączenia, trzeba mieć przygotowane dość dużo zakrętek, którymi pozakręcamy puste jeszcze otwory, do których nie mamy wykonanych połączeń. Ja tylu zakrętek nie mam, dlatego wykonam parę połączeń i dopiero wtedy będę mógł sprawdzić szczelność całego układu. To nie jest fajne rozwiązanie, ponieważ jeśli już gdzieś będzie uchodziło powietrze, a wiem to już z autopsji, nie jest wcale tak łatwo znaleźć wyciek. No chyba, że jest to dość duża nieszczelność, wtedy podczas pompowania powietrza do układu od razu słychać, gdzie przelatuje powietrze, a że przeciska się przez dość małą szczelinę, słyszymy dość wysoki dźwięk syczącego powietrza. Jak widzicie, nagrzewam właśnie rurkę. Wcześniej zmierzyłem od ścianki do ścianki odległość między portami i za chwilę będziemy mieli pierwsze gięcie.
Jak widzicie, rurka powoli zaczyna poddawać się pod wpływem temperatury i za chwilę wykonamy pierwsze gięcie. Wszystkie gięcia jak na razie wykonuję na urządzeniu od firmy Barrow. Jak widzicie, osiągnięcie kąta prostego na tym urządzeniu jest bardzo łatwe. Przy każdym gięciu zostawiłem sobie trochę więcej długości na obu końcach rurki, tak aby później za pomocą cięcia dobrać odpowiednią wysokość rurki. I jest to dość ważne, jeśli chcecie wykonać połączenia, które pod względem wysokości będą takie same. Jak widzicie, rurka jest prawie gotowa. To znaczy odległość mamy dobrą. Teraz musimy ją parę razy skrócić, tak aby dopasować ją do pierwszej rurki. Musimy mieć także na uwadze, że obudowa powinna się domknąć, więc rurka nie może wystawać poza obrys obudowy. Tutaj widzicie już bardzo szybko efekt prawie końcowy, natomiast skracanie rurki należy wykonywać ostrożnie, aby nie zniweczyć całej wcześniejszej pracy. Ok, jedziemy dalej. Teraz zajmiemy się połączeniem DistroPlate z chłodnicą na przodzie obudowy. Posiadam tam chłodnicę 360 mm od firmy Alphacool i teraz wykonamy połączenie do DistroPlate. Do połączenia wykorzystam złączkę EK Quantum Torque Rotary 90 stopni, a do tej złączki wkręcę złączkę rozszerzającą męsko-żeńską, do której wkręcę złączkę kątową obrotową 90 stopni. Teraz właśnie widzicie złączkę rozszerzającą tą okrągłą oraz złączkę kątową obrotową 90 stopni. Jak widzicie, rozpoczynam odkręcanie jednego z wentylatorów pól na chłodnicy. Muszę go odkręcić, ponieważ przeszkadza mi on na wkręcenie do portu chłodnicy złączki offsetowej, za pomocą której wyrównam poziomy pomiędzy złączką DistroPlate a chłodnicą. Mam nadzieję, że luzując nieco właśnie ten wentylator, będę mógł już swobodnie wkręcić do portu chłodnicy wymaganą złączkę.
Teraz widzicie, o jakiej złączce mówiłem. Ta złączka posiada offset o długości 7 mm. Z tego powodu, że to złączka offsetowa, to nie mogłem jej przykręcić, ponieważ jej bok blokował się o boczną obudowę wentylatora. Chwila męczarni, bo miejsca coraz mniej i pewnie przydałyby się zgrabne chińskie rączki. Teraz po przykręceniu złączki będziemy mogli wkręcić w gniazdo od razu część złączki od twardych rurek i sprawdzimy, jak wygląda to połączenie. W tym miejscu pomiędzy portem chłodnicy a portem distro mamy odległość około 4 cm, więc jest to bardzo ciasne połączenie. Tutaj widzicie króciutką rurkę, którą za chwilę umieszczę w gniazdach. Aby połączenie było szczelne, do rurek wkładam specjalne wkładki, które dodatkowo uszczelnią połączenie, a w razie wystąpienia wysokiej niezamierzonej temperatury cieczy spowodują, że połączenie pomiędzy rurką a złączką nie zamknie się. Tak wygląda całe maleństwo wraz z nakrętkami i dodatkowymi o-ringami, czyli uszczelkami. Nawet dokręcenie nakrętek przy tak małej ilości miejsca jest trudne, a jak wiemy połączenie musi być szczelne, bo ciecz nie wybacza błędów. Za chwilę rurkę wyciągnę, ponieważ musiałem ją delikatnie jeszcze skrócić, ale był to tak zwany facelifting. Teraz mogę się pochwalić już zakończonym połączeniem. Wygląda to chyba dość ładnie. Ciekawe, co o tym sądzicie. Teraz czas na kolejne połączenie. Połączymy sobie wyjście z distro plate, z którego wejdziemy na chłodnicę na topie obudowy. Mam tam zamontowaną chłodnicę 420 mm od firmy Alpha Cool. Aby wykonać połączenie do distro plate, wkręcę ekstender męsko-żeński, do którego wkręcę złączkę kątową obrotową 90 stopni. Ekstender podniesie mi nieco wysokość, tak aby w poziomie poprowadzić rurkę do chłodnicy. Za pomocą klucza od CAM mogę bez wysiłku dokręcić złączkę od góry. Cenię bardzo to rozwiązanie, ponieważ czasami nie ma miejsca na to, aby dokręcić złączkę ręką. W tej sytuacji możemy włożyć dość cienki klucz i dokręcić złączkę. Wydaje się, że tą konfigurację złączek mamy już gotową. Zobaczymy, jak to będzie z wejściem do chłodnicy. Tutaj już widzieliście przygotowaną rurkę, a w porcie chłodnicy mamy wkręconą końcówkę złączki do twardych rurek bez innych dodatkowych złączek. To połączenie jest nad wyraz proste w porównaniu z poprzednimi, natomiast najtrudniejsze zostawiłem sobie na koniec. Przynajmniej tak mi się wydaje, choć być może zmienię zdanie, kiedy będę posiadaczem karty graficznej z blokiem wodnym. W międzyczasie, jak widzicie, w górnym porcie chłodnicy 420 mm na topie obudowy próbowałem już pewnych konfiguracji. Mam tam wkręcone złączki, ponieważ próbowałem z tego portu poprowadzić rurkę do chłodnicy 360 mm na froncie obudowy. Te dwa porty także chciałbym połączyć prostym, ładnym połączeniem. Dodatkowo wymyśliłem sobie, że być może właśnie tutaj pomiędzy tymi połączeniami włączę termometr cieczy i przepływu od firmy Barrow. Ten termometr cieczy i przepływu jest bardzo ładny, jedynie martwię się o to, że montując go tak wysoko być może będzie mi trudno ukryć jego przewód, który muszę się wpiąć w gniazdo CPU fan lub inne, do którego mogę podłączyć wentylator. Oraz połączyć drugim przewodem do portu Power SV, który znajduje się na F-panelu płyty głównej. Za pomocą tego przewodu czujnik po wykryciu podwyższonej temperatury cieczy będzie mógł wyłączyć komputer. Połączenie mamy już gotowe. Myślę, że wygląda dość ładnie. Teraz nadszedł czas na górny port chłodnicy 420 mm. Aby połączyć chłodnicę, użyję wielu złączek, które właśnie widzicie na filmie. Choć oczywiście mógłbym wykonać pomiar i zrobić kilka gięć. Na pewno jeśli nie miałbym tylu złączek, wykonałbym połączenie port-port za pomocą rurki.
Natomiast wykorzystam te złączki także pokazując, jak można je użyć. To złączka kątowa męsko-żeńska, obrotowa 45 stopni. Dokręcam ją do ekstendera, który jest już wkręcony do portu chłodnicy. To największy ekstender, jaki posiadam, bo ma wysokość aż 50 mm. Teraz przyszedł czas na kolejny ekstender męsko-męski, obrotowy o wysokości 14 mm. Kolejną złączką będzie złączka kątowa 45 stopni żeńsko-żeńska. A do niej już na koniec wkręcimy znaną już złączkę obrotową 90 stopni. Pomiędzy jednym i drugim połączeniem sprawdzimy sobie, czy mniej więcej mamy poziom. Musimy mieć na uwadze, że aby połączenie było szczelne, rurka powinna wchodzić do złączki prosto. Nie może być skrzywiona, bo takie skrzywienie może powodować nieszczelność. Jak widzicie, nie jest idealnie. W tej sytuacji nie jest to duże odchylenie od poziomu. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało przy połączeniu rurką. Dokręcę jeszcze lepiej złączki, tak aby wszystko było już tak dokręcone, jak powinno być, i zabieram się za wykonanie rurki. Magia kina. I rurka już gotowa i podłączona. Na razie nie podłączam tutaj czujnika temperatury cieczy, podłączę go chyba niżej przy połączeniu DistroPlate blok karty graficznej. Teraz przy tak wielu połączeniach mogę wykonać próbny pomiar szczelności. Wykorzystam do tego znane urządzenie ODK, które już zapewne widzieliście na moim kanale. Niektóre porty DistroPlate zaślepiłem nakrętkami, a do jednego z nich podłączyłem się pompką i napompowałem trochę powietrza, uzyskując 0,4 bara. Teraz zostawiam cały układ na 24 godziny i zobaczymy, co to będzie. Cały układ Custom LC wygląda tak, jak widzicie na załączonych obrazkach. Mnie osobiście się to podoba. Uzyskałem zupełnie inny układ niż ten, który stworzyłem dla żony. Tam oczywiście był rezerwuar, a tutaj DistroPlate. Zupełnie inny sposób na rozprowadzenie rurek. Teraz widzicie ciśnienie, zawiera się w polu zielonym skali i zobaczymy, jak to będzie po minimum 12 godzinach. Pokażę Wam jeszcze w kilku szybkich przebitkach, jak wyglądają poszczególne połączenia. Będziecie mogli sami ocenić moją pracę. Tutaj połączenie wychodzące z chłodnicy 420 mm na topie obudowy do chłodnicy 360 mm na froncie obudowy. Pozostałe oczywiście jeszcze dwa porty DistroPlate, które przeznaczone są dla bloku wodnego karty graficznej, więc to jeszcze nie wszystkie rurki. Tak czy inaczej jeszcze zapowiada się parę gięć z mojej strony. Teraz widzicie, jak wygląda pomiar po 12 godzinach. Ciśnienie nieco spadło z 0,4 bara na 0,38 bara. Myślę, że jest to dość niezły wynik. Ciecz ma większą gęstość niż powietrze, więc układ powinien być szczelny.
Na koniec odcinka chciałbym dodać, że na pewno wykonam jeszcze połączenie chłodnicy z chłodnicą tylko i wyłącznie za pomocą powyginanej rurki i tutaj odwołując się do kanału Brodate LC, wykonam to połączenie z akrylu, a nie z rurek PETG, aby zobaczyć jak obrabia się i wygina akryl. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego odcinka, dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!